nie musimy wydawać majątku, żeby poczuć odrobinę luksusu, jaką właśnie czują chińscy milionerzy. Na skraju morza kosztem lokalnego ekosystemu powstał projekt, który miał być symbolem przyszłości. Ogromne miasto zbudowane na sztucznej wyspie, do której prowadzi tylko jedna droga z checkpointem policyjnym. Drapacze chmur, luksusowe apartamenty i zielone aleje. Do tego najnowocześniejsze technologie. Megalomański sen, który obiecywał nowy rozdział dla regionu i szybkie zyski dla inwestorów. Miasto zbudowano w rekordowym tempie. Pierwszy etap ukończono w 4 lata kosztem ponad 100 miliardów dolarów. Ale gdy budowa dobiegła końca, stało się coś nieoczekiwanego. Tuż przed zaplanowanym hucznym otwarciem wybuchła pamiętna zaraza. Ulice, które miały być pełne ludzi, pozostały puste. Co poszło nie tak? Czy była to pycha twórców, którzy chcieli ujarzmić naturę i zbudować metropolię od zera? A może rynek, który nie nadążył za ambicjami? Dziś to miejsce, które miało być perłą nowoczesności, stało się kolejnym miastem widmo. Opustoszałe wieżowce odbijają się w lustrze wody, a wiatr niesie echo niezrealizowanych marzeń. Projekt został ukończony tylko w 15% pierwotnie zakładanego planu, a zamieszkały jest tylko w nieco ponad 1%. Oprócz nielicznych mieszkańców w mieście można spotkać prawie wyłącznie imigrantów, którzy zajmują się utrzymaniem infrastruktury miejskiej i zieleni. W mieście działa też kilka małych sklepików i restauracji oraz jeden 4-gwiazdkowy hotel. Jednak w zdecydowanej większości budynków dziś hula tylko wiatr. Opuszczone rezydencje chińskich milionerów, które wyglądają jakby mieszkańcy wyszli stąd dopiero wczoraj, czy ekskluzywne restauracje i galerie handlowe pokryte grubą warstwą kurzu. Te miejsca przypominają o wielkich ambicjach tego projektu. To miejsce jest również symbolem ludzkiej tragedii i głupoty. Liczne wezwania komornicze wetknięte w witryny sklepowe i skrzynki pocztowe przypominają o pieniądzach utopionych tutaj przez tysiące prywatnych inwestorów. Zapraszam na opowieść o ludzkiej ambicji, która zderzyła się z rzeczywistością. I o tym, co pozostaje, gdy wizje i nadzieje gasną. Witam serdecznie. Zapraszam na dość nietypowy film, bo tego jeszcze na tym kanale nie było. Jestem teraz w opuszczonym mieście przyszłości. Chińczycy wybudowali sobie na zasadzie prywatnej wyspie, która została usypana na morzu, bo tutaj jeszcze kilka lat temu była po prostu woda. Usypano tutaj miliony ton piachu i zbudowano miasto. Przepiękne miasto, które jest reklamowane jako modelowe miasto przyszłości. Zbudowano tutaj mieszkania dla ponad 100 000 osób, ale coś poszło nie tak. W 2020 roku, czyli w momencie, kiedy otworzono to miasto z hukiem, nastała zaraza. Będziecie chyba nie bardziej zaskoczeni niż ja, bo sam nie spodziewałem się, co mnie tutaj czeka. Jednak zanim zapuścimy się do zwiedzenia miasta, trzeba ogarnąć jakiś nocleg. Najwyższym budynkiem widocznym z daleka jest ewidentnie 45-piętrowa wieża skąpana w zieleni, która wygląda jak z jakiegoś futurystycznego filmu. To miejsce wydaje się najdogodniejszym punktem do podziwiania okolicy. Przy wieży straszą puste parkingi i galeria handlowa, która chyba nigdy nie doczekała się otwarcia. Wbijamy więc do środka, aby poszukać jakiejś kwatery. Trzeba odpalić windę, albo musimy mieć zakodowany odcisk palca, albo właśnie skorzystać z karty magnetycznej. I podczas podjazdu będą nam się wyświetlać filmy reklamujące ten obiekt. Są tu pola golfowe, plaże, baseny, normalnie cuda na kiju. Mam wrażenie, że ta winda specjalnie jedzie wolniej po to, żeby to wszystko tutaj oglądać. Może nie do końca jest to legalne,
ale przynajmniej uczciwe. I tak nikt tu nie mieszka, co się ma budynek marnować. I co najciekawsze, wszystkie pokoje są pootwierane. Więc możemy sobie wejść do dowolnego miejsca i to jest puste. Tak wyglądają opuszczone chińskie mieszkania. Czy opuszczone? W sumie to nie są, bo nigdy nie były też zamieszkałe, więc nie można powiedzieć, że zostały opuszczone. Po prostu projekt nie pykł i to wszystko stoi puste, nie? Pomimo, że ktoś to wykończył. Tak, nigdy tutaj nikt nie zamieszkał, są umeblowane. Przepiękne widoki, jak widać. Jest tutaj morze dookoła i w takim miejscu można byłoby mieszkać. No ja nie wiem, dlaczego oni nie chcieli tu mieszkać. Chińskie mieszkania w stanie deweloperskim wyglądają zupełnie inaczej niż te w Polsce. Kupując kwaterę nie otrzymujemy gołych ścian, mieszkania mają wykończone łazienki i posiadają podstawowe meble, a czasem nawet sprzęt AGD. Widać ewidentnie, że w części tych mieszkań właściciele próbowali się już urządzać, gdyż niektóre są kompletnie wyposażone, ale na wszystkim jest też gruba warstwa kurzu. Ciężko się zdecydować, w którym mieszkaniu założyć kwaterę, bo widoki są naprawdę obłędne, ale wreszcie udaje się znaleźć w pełni wyposażoną kawalerkę. Z widokiem na morze w bardzo uczciwej cenie. Wszystko jest tutaj już sterowane elektronicznie, taki smart dom, więc można tutaj sobie zadzwonić po obsługę, zamówić jakiś serwis z tej stacji. Mamy podgląd na kamery zamontowane w budynku, no i mnóstwo jakichś tam innych rzeczy, których nawet nie wiem jak tutaj używać. O, można sobie wezwać windę na przykład. Przejścia do różnych części wieży są na skanowanie twarzy. Pokazuje mi, że moja twarz tutaj nie pasuje i nie otworzy mi drzwi. Na 5. piętrze znajduje się kompleks rekreacyjno-rozrywkowy z plenerową siłownią, kortem tenisowym i placem zabaw dla dzieci oraz pokojami do gier. Urządzenia te powoli pokrywa już mech, ale widać, że nigdy chyba nie były używane. Wszystkie mieszkania ewidentnie tu widać, że są niezamieszkałe. Tutaj jest też łącznik wieży z galerią. Jest pięknie zarośnięty. Jakby to tak w sumie zostawić samemu sobie, to by to wszystko zarosło. Myślę, że w przeciągu kilku lat. Byłoby jak w filmie o końcu świata. Kompleks został wyposażony naprawdę na wysoki standard. Są tutaj sale konferencyjne, bary, restauracje, sale do imprez. Wszystko zostało już wyposażone. Nawet są sztuczne książki. O, nie poczytamy tego. Wielkie telewizory. Brakuje tutaj tylko jednej rzeczy, ludzi. Jakaś taka kuchnia chyba do pokazów może gotowania albo dla tych konferencji, które miały się tutaj odbywać, żeby kucharz mógł na żywo gotować, jakieś sushi. Także jest to no, niesamowite, że coś takiego powstało. Przypominają mi się tutaj filmy postapokaliptyczne o końcu świata i też z tego, co się dowiedziałem, właśnie tym miejscem interesuje się Netflix i mają tutaj powstać jakieś produkcje właśnie w tym klimacie. No nie dziwię się, bo jest ku temu idealne. Tutaj miała być restauracja pewnie, ale nie zdążyli dokończyć. Stoliki, garnki, sztućce. Tutaj wszystko w pełni też wyposażone, wszystkie sprzęty, chłodnie. Myślę, że gdyby się tu zagnieździć, to raczej by się nikt nie zorientował, jakbym zamieszkał w takim miejscu, a nie lokalu. Tu mamy saunę. Myślę, że to pewnie nawet działa, jakby uruchomić. Jest szansa, że to zadziała. Tutaj był bar basenowy. Alkoholu niestety już nie ma. I wygląda to wszystko, jakby ludzie po prostu wstali i wyszli wczoraj. Tam jest wiadukt do tego miasta. To miasto nie ma nawet chyba 6 lat. Tak, już się droga wjazdowa, wiadukt się zawalił.
I teraz no nie ma tutaj takiej głównej drogi wiodącej, tylko trzeba jechać drogą zastępczą. Tu mamy siłownię i to wszystko pachnie nowością. Wydaje mi się, że ten sprzęt nigdy nie był używany w ogóle. Tu są gniazdka, więc jak to włączę, to zupełnie działa. Tylko nie włączę, bo wtyczka jest europejska, a gniazdko jest angielskie. Ale jakby ktoś chciał poćwiczyć, to jest to pisane jako sala do jogi. Więc można tutaj oddawać się ćwiczeniom na miękkim dywaniku, są lustra, jest nawet jeszcze piłka. Można sobie poćwiczyć na piłce. I to wszystko tak sobie po prostu stoi. To jest jakiś meeting room. O, kolejny. Telewizor, nie wiem ile on ma, ze 100 cali. Jest olbrzymi. A szkoda, że to wszystko sobie tak stoi. Ciekawe, czy kiedyś to ruszy, czy po prostu wszystko zarośnie tutaj glonny grzyb. Próbuje się to jakoś reaktywować, ale jak na razie wszystko wychodzi bardzo słabo. Dla nas super, bo możemy tutaj pomieszkać w zasadzie za darmo, bądź za ułamek ceny, której to jest warte. Mieszkania tutaj sprzedawano za miliony dolarów, a dzisiaj stoją puste i do wielu z nich możemy sobie po prostu wejść. Co tutaj jeść? Jest kilka knajpek, na dole jest tania knajpka, w której zjemy obiad do 10 zł do syta, jakąś rybę, mięso czy owoce morza z ryżem. Są sklepy, jest kilka sklepików, jest strefa bez słowa. Mało tego, można sobie tutaj pochodzić po tych pustych mieszkaniach i tego alkoholu znaleźć od cholery. Wieczór na basenie, 35 piętro, wieje przyjemna morska bryza. Jak widać, nie ma tutaj zupełnie nikogo. Cała wieża 45-piętrowa jest jak gdyby tak do mojej dyspozycji. No. Świeci się tylko jedno mieszkanko, to jest właśnie moje mieszkanko i nie ma tu nikogo, ani powyżej, ani poniżej. Coś pięknego. Jakież tu imprezy można urządzać. Samotna noc w wieży mija bardzo spokojnie, a zimne piwo w promieniach wschodzącego słońca smakuje wybornie. Po szybkim orzeźwieniu czas ruszać w miasto, aby przekonać się, czy faktycznie jest ono opuszczone. Udało mi się też znaleźć folder reklamowy, z którego wynika, że największe mieszkanie w wieży ma aż 442 m² i prywatny basen. No i tak to można żyć, a więc idę poszukać tego apartamentu. Prywatne windy, ale niestety wejść się nie da, bo drzwi są na gruby łańcuch. Znowu niestety zamknięte. Windy nie działają. Nie udało się dostać do piętra z olbrzymimi apartamentami, więc ruszamy na plażę, gdzie stoją opuszczone wille milionerów, które powoli zaczyna pochłaniać już natura. Widać, że biedny tutaj nie mieszkał. Przed domami stoją fikuśne rzeźby oraz jacuzzi. Ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że drzwi są otwarte, a w środku kolejne zaskoczenie. Wygląda to, jakby mieszkańcy nagle stąd uciekli przed jakąś apokalipsą zombie, zostawiając wszystko tak jak stało. Wszędzie leżą przedmioty codziennego użytku, biżuteria czy wszelkie części markowej drogiej garderoby. Z tego spora część z metkami, czyli nigdy nawet nie użyta. Gdybym tylko mógł zmieścić się w chińskie rozmiary, ubrałbym się tutaj jak prawdziwy chiński boss. W łazienkach pasta do zębów jeszcze nie zaschła, a w lodówkach leży przeterminowane jedzenie. Zaś na półkach zakurzone, pełne butelki drogich win. Zapraszam Was do chińskiego superapartamentu. Zobaczycie, jak mieszkają najbogatsi Chińczycy. Nawet nie wiem, jak to skomentować. No to jest niesamowite. No kłaście i spać, po prostu. Tyle. Są tu książki różne. Jest biżuteria. Nie wiem, nie znam się, czy to jest coś warte. Wygląda na złoto. Kolejny salon.
To nie może być prawda. Czy te butelki są pełne? Tak, są pełne. Kolejna pełna butelka. I to nie są tanie wina, tylko to są wina premium. Nigdy nie piłem wina za 500 zł. Rocznik 2015. Zajebista. Czy może być bardziej na bogato? Ano może, bo ten domek ma prywatny basen. Wody nie ma, ale można sobie wyobrazić, jak tu kiedyś była. Tam jest hydromasaż, jeszcze nawet czyjeś gacie zostały. Ktoś nawet zostawił zakąski na grillu. To zapraszamy do środka. O, żeż morda. Z każdym momentem, z każdą minutą coraz bardziej mnie tu wszystko zaskakuje. Mieszkanie za kilka milionów dolarów. I znowu wina. O Jezus Maria, ja stąd nie wyjadę prędko. Tu już ktoś przygotował mikrofalę do demontażu. Zauważcie, że wszystko, akurat nie w tym, bo w większości sprzętów wszystko jest napisane po chińsku. Więc nawet jakbyśmy coś takiego sobie chcieli zabrać, to nie wiadomo, jakby tego potem używać. Kapelusik chiński, elegancki. A, sprzęt golfowy. Taka torba do kijów golfowych, to też są drogie rzeczy. No tu już troszkę grzyb wszedł. O, akurat koszula, spociłem się trochę, to sobie może założę jakąś świeżą. Jest Merry Christmas, tak, coś tutaj się... O, olbrzymia muszla, nie? Świetna pamiątka by była z takiej muszli. Biblijna medytacja, jakby ktoś chciał poczytać. No tu są jeszcze garnitury drogie. Są mydełka nieotwarte, jeszcze szczoteczki do zębów, pasta, mydło. Z każdym pomieszczeniem nie mogę wyjść z podziwu. Jest normalnie wszystko przygotowane, tylko się kłaść. Poduszki Bentleya. Pościel najwyższej klasy. Naszyjnik z perą. Wiem, że możecie sobie pomyśleć, że to nie jest opuszczone, że ludzie wyszli tutaj 10 minut temu. To jest odpuszczone od początku pandemii. Sam nie wierzę, że to widzę i że takie miejsca są możliwe, ale ich jest dużo. To nie jest wszystko. Tu można sobie wyobrazić, jak mieszkali najbogatsi Chińczycy. Medal za jakieś wyścigi rowerowe, o nawet jest już rozpadnięty iMac, deska surfingowa. I dlaczego to jest w takim stanie? A bo tutaj nikt nie kradnie, to raz. 2, jest to wyspa, na której mieszka bardzo mało ludzi. 3, na całym obiekcie jest ochrona. Oczywiście obiekt jest tak wielki, że oni wszystkiego nie upilnują. Widać, że jakieś drobne rzeczy tu zostały wyniesione, ale większość jest. Ta na przykład szafka jest obita skórą, w ogóle to jest jakaś skóra. Tutaj nie wiem, coś było ciekawego, ale to akurat ukradli. Nowe koszule, koszulki do wyboru. Z metkami, proszę. Ktoś chce Adidas. Tutaj jakiś Chińczyk. Jest meteczka. Wszystko po chińsku. 300 juanów ta koszulka kosztowała. Nowa. Jest i coś dla kobiet, jakby ktoś chciał, proszę. Sukieneczka kobieca, żakiecik męski. O, mamy piękną koszulę białą wizytową. Do biura na przykład. O, żeż mordę. I to jest jedna z 3, chyba czy 4 łazienek w tym apartamencie. Mamy 2 prysznice. A nie, to jest kibel. Tam jest prysznic. I do tego wanna z widokiem na morze. Tutaj możemy pobierać kąpiel.
Jest to oczywiście park wodny i zobaczcie to. To jest wieża emergency, panic alarm. Gdyby, nie wiem, ktoś się może tu topił albo był jakiś atak rekina, meduzy. Ogólnie Chińczycy lubią wpadać w panikę, więc to im się przydaje, no. No i jak myślicie, że tu popływacie w morzu, to chyba nie do końca, bo są tu krokodyle niby. A jako, że nie ma ludzi, to w sumie krokodyl mógłby się tutaj zalęgnąć, czemu nie? Opuszczony pasaż handlowy. Wszędzie miało być tysiące sklepów. I może części nawet już była, ale raczej większość nigdy nawet nie ruszyła. Ponoć na początku otworzono tutaj trochę restauracji, sklepów. Budowa kompleksu ruszyła gdzieś około 2015 roku. No i w zasadzie taki główny boom otwarcia nastąpił na rok 20, tuż przed pandemią. Stąd no nie mogli trafić lepiej w czasie. Wszyscy wiemy, jak to wtedy było. Podobnie skończyło się tu. Ludzie nie przyjechali, przez 2 lata obiekt był zamknięty. Musiał być utrzymywany w jakimś tam stanie, aby to się nie zawaliło. Dziś wygląda to jak wygląda. Wszystko stoi puste. Tutaj był jakiś luksusowy klub w temat 18 lat. To może był i burdel. Drzwi na łańcuch. A tam jeszcze alkohole drogocenne stoją nawet. Jest otwarte. I kolejne opuszczone miejsce. Ekskluzywna restauracja na 13 piętrze. Wszystko tutaj zostało. Jest alkohol w butelkach. Tutaj jakieś sake nieotwarte nawet. Wszędzie jest grupa warstwa kurzu, więc na pewno dawno tu nikogo nie było. I takie rzeczy tutaj możemy znaleźć na każdym kroku. Po pandemii to wszystko po prostu upadło. Nie ma chętnych. Ten bar nie podziałał długo. Widać, że wszystko jest nowe. Jeszcze skóry tutaj pachną nowością. I niestety tak to się tu wszystko zakończyło. A to pewnie byłby jeden z piękniejszych barów w okolicy. Jak wiadomo, bogacze lubią się zabawić, zadbano więc o rozrywkę na wysokim poziomie. Chciałoby się wypić zimne piwo przy dźwiękach dobrej muzyki w takim klimacie, ale niestety na półkach zostały już tylko jakieś drogie, wysokoprocentowe alkohole, w których ja osobiście nie gustuję. Na szczęście to nie koniec atrakcji, jakimi jeszcze może zaskoczyć to miasto. Opustoszałe pasaże handlowe i bezludne ulice zdają się nie mieć końca. Ruszamy więc na poszukiwanie kolejnych zaskakujących miejsc. Tutaj na każdym kroku czyhają jakieś niespodzianki. Łazimy i jest coś takiego. Olbrzymi telewizor, okrągły stół. Coś jak kurde u nas obrady w Magdalence chyba. To wszystko było zrobione naprawdę z takimi detalami, z dbałością o smaczki. Na plaży ugrzązł też Volkswagen Garbus. Jacyś hipisi pewnie przyjechali, zakopali się w piachu i tak to zostało. No i teraz spróbujemy się wbić do opuszczonej galerii handlowej. No, jedna jest opuszczona w całości, a druga po części działa. Są tu chińskie sklepy, chińskie knajpy. Ludzi jest bardzo mało, a otwartych lokali jest może 10%. Jak wyglądają kible w ekskluzywnej chińskiej galerii handlowej? A no tak, dziura w podłodze. Zapomnijcie też o papierze toaletowym. Wygląda to jak galeria handlowa w czasach COVID-a. Większość sklepów pewnie zostało zamkniętych nawet w czasach COVID-a i nigdy ich więcej nie otworzyli. Na przykład ten, gruba kłódka. W środku dużo kurzu. Jakieś ekskluzywne, nie wiem co to są, czekolady, słodycze chińskie. To naprawdę sklepy z najwyższej półki. O i tutaj jeszcze taka ciekawostka. I ta czerwona kartka, która leży na dole, to jest wezwanie komornicze do zapłaty. Wiele tutaj lokali po prostu tonie w długach i no, pewnie zostanie zlicytowane. Niby nic tu się nie dzieje i nie ma dla kogo. Tak, w chińskie święta zorganizowano tutaj dość bogaty program rozrywkowy. A i coś, co jest tutaj chyba najciekawsze dla pewnych grup społecznych, w tym Polaków, sklepy bezcłowe. I możemy tu kupić alkohol w bardzo dobrych cenach, ale są tu alkohole, jakich w życiu nie widziałem. Naprawdę, jak ktoś jest koneserem, to sobie kupi wszystko. O, nawet mu się nie chce wstać. Dobrze, że Chińczycy go nie zjedli. I są oczywiście sklepy KK, 7-Eleven, ale głównie właśnie jakieś chińskie restauracje i chińskie sklepy marek, o których nawet nie miałem pojęcia, że takie istnieją. Tu widać, że też sklep zamknięty dawno temu, już w środku jest kurz. O i tutaj te kartki komornicze
Tak, i nikt tego nie odbierał od wielu miesięcy pewnie. O, jest tu chyba cała makieta miasta. To właśnie teraz, co znajdujemy się tutaj, Sales Gallery, podek taki kosmiczny i z tyłu wieża, w której mieszkam. Więc ten projekt jest bardzo ambitny, będzie marina dla jachtów, więc to, co jest zrobione, to faktycznie to jest jakieś 10% całego obiektu. To jeżeli mówicie, że przekop Mierzei Wiślanej czy CPK to jest jakaś megalomania, to spójrzcie na to. I to wszystko jest planowane dla 1 miliona mieszkańców. Ja myślałem, że Arabowie mają rozmach. Tutaj są modele willi 380 metrów i 400 metrów. No troszkę się porozpadały. To wszystko było z rozmachem, naprawdę zrobione, prywatne baseny. To wszystko wygląda obłędnie, ale jest też naszpikowane najnowszą chińską technologią. Miasto ma być niby przyjazne naturze i ekologiczne i jeżeli pominiemy fakt, że aby je zbudować zniszczono całkowicie lokalny ekosystem, to teraz faktycznie widać tę symbiozę stali, szkła i zieleni. Nowoczesne powierzchnie handlowe i stoiska oferujące najnowsze chińskie technologie dla mieszkań i domów dziś świecą pustkami. I nie ma tutaj nawet żadnych sprzedawców, którzy chcieliby mi coś wcisnąć. Ale być może koniunktura się odwróci i za kilka lat to miejsce wypełnią tłumy lub zostanie zadeptane turystycznie. Wszystko jest ładnie utrzymane, bloki oznakowane, ale nie widać żywego ducha. Spacerując po ulicach tego miasta, czuję się, jakby to była taka nowoczesna, tropikalna Prypeć. Trochę mi przypomina ten klimat. No, bloki są tutaj dużo większe, no ale tu proszę, droga już popękała, jakby normalnie jakieś trzęsienie ziemi tu było. Wiem, że wielu osobom nie będzie podobał się taki klimat, a wręcz będą się bały tego miejsca. Ale ja to się czuję tutaj jak kobieta w galerii na wyprzedaży. Tyle budynków opuszczonych. Zieleń jest tutaj naprawdę utrzymana na najwyższym poziomie. I fajnie te bloki są już też porastane przez jakieś pnącza, paprocie. Są też wszędzie skrzynki na roślinność. I w zasadzie tego nie trzeba nawet pielęgnować, bo tu wystarczy coś posadzić i to będzie rosło samo. Deszcz pada prawie codziennie, więc podlewać też nie trzeba, w odróżnieniu od tych arabskich, megalomańskich projektów. Drogi są tutaj puste, pomimo że jest po 2-3 pasy w każdą stronę. Można sobie chyba rozbić tutaj namiot albo rozpalić ognisko. Czasem przejedzie jakiś motor czy samochód. A większość w ogóle mieszkańców tutaj to są pracownicy, którzy zajmują się utrzymaniem tego miasta. Mimo że blok ma dopiero kilka lat, już widać, że się wali, nie? Ktoś odwalił tutaj fuszerkę. Na wielu witrynach sklepów i lokali usługowych wiszą plomby policyjne. Te lokale pewnie nie płacimy tutaj czynszów i to wszystko jest. Daty są tuż przed rozpoczęciem słynnej zarazy. No i w środku są jeszcze nieodfoliowane meble. No coś tutaj miało być. Może sklep meblowy. Wszystko jest jeszcze zafoliowane, nigdy nie było użyte. Możemy sobie do takich miejsc często zajrzeć, bo one są pootwierane, no jest tutaj śmietnisko. No i te sprzęty, jakieś tam pralki, lodówki, klimatyzatory, to wszystko jest nowe. To nie zostało nawet jeszcze użyte, zamontowane. Ktoś tutaj coś już widzę rozbierał, coś wymontował z tych sprzętów. Też materac nigdy nie użyty, jeszcze widać z metką. I zobaczcie, jak genialni chińscy inżynierowie zaprojektowali tu ścieżkę rowerową. Tu jest ścieżka rowerowa. Musimy sobie przejechać przez krawężnik i pas zieleni na środku ulic. Jak jedziemy sobie z tamtej strony, tam gdzie mamy tą ścieżkę, musimy sobie przejechać tędy. I tutaj mamy dalszą część ścieżki i jest też ona zagrodzona takimi słupkami. I jest próg, więc tutaj trzeba przejeżdżać sobie bokiem. No, pewnie to, żeby nie jeździły skutery, ale rowerem też ciężko tędy przejechać.
Sprawdziłem też, co znajduje się w skrzynkach pocztowych i wystaje tutaj dużo takich właśnie karteczek. Te białe to są rachunki za prąd, a te czerwone to już są monity o tym, że będą odcinać energię z powodu braku płatności. I zobaczcie, tylko w jednym bloku tak jest tutaj kilkanaście tych czerwonych karteczek, które sobie z tego wystają. Co ludzie tu kupili mieszkania, ale nie mieszkają, no i nie płacą. A rachunki to są jakieś śmieszne, no chyba to jest sam abonament za licznik rzędu około 15 zł miesięcznie, bo już sobie poczytałem tutaj. Bardzo dziwne jest to, że ci właściciele tutaj nie przyjeżdżają chyba w ogóle, bo nawet nikt tych rachunków nie odbiera. Czasem w takiej skrzynce leży ich bardzo dużo. Być może popadli w depresję i już nie chcą mieć z tym miejscem nic do czynienia. Może już nie żyją. No, ciężko powiedzieć, jakie tu są historie. Ciężko też się z nimi dogadać, no bo tu nikt angielskiego nie zna, wszystko jest po chińsku, więc też i nie ma jak za bardzo zapytać. I niby to jest sprzedane, niby nawet stoją tu jakieś samochody, ale tu ludzi nie widać. Idę sobie środkiem dwupasmowej drogi, tu nic nie jeździ. Korzystałem z elektronicznego tłumacza i przetłumaczyłem sobie te ślaczki, które tutaj są na tych kartkach, które wiszą po tych lokalach. No i wiele to są po prostu zajęcia komornicze. Nakazy eksmisji. Dużo jest 2024 roku i komornik pozajmował te lokale. Po prostu nie płacono tutaj czynszu, nie płacono za media. Czyli ci ludzie chyba odpuścili sobie. Akurat to jest takie centrum tego osiedla i tutaj powiedzmy życie tętni. To miasto przejmą pracownicy najemni z Bangladeszu i z Indii, bo oni tu się tym wszystkim opiekują, dbają o zieleń, sprzątają, dbają o czystość i głównie widzimy ich. Jeżeli kogokolwiek tutaj spotkamy, to są to ci pracownicy najemni i pewnie oni powoli, legalnie bądź nie, zasiedlą to osiedle. No chyba że rząd postanowi ich stąd wypierdzielić. I zobaczcie, tutaj jest od razu rozpoznawanie po twarzy. Pokazuje mi, że nie rozpoznano mnie, więc nie otworzy mi tutaj wrót do bloku. A jest też odcisk palca. Mogę sobie to na odcisk zrobić, ale no też nie jest zapisany. Ale możemy sobie też zadzwonić do kogoś albo zeskanować QR kod. Normalnie technologia XXI wieku to jest. Skrzynkę pocztową też możemy sobie otworzyć kartą. Karta jest zakodowana tylko do naszego numeru skrzynki. Albo możemy sobie otworzyć na password, na kod po prostu. I to jest super sprawa, bo jakoś w Polsce zawsze się te klucze gdzieś gubią do tych skrzynek pocztowych, a sama skrzynka nawet nie ma żadnego zamka, nie da się tutaj włożyć klucza. Jest tutaj mnóstwo opuszczonych sklepów meblowych. No wiadomo, że takie miasto trzeba było jakoś umeblować, więc wydawało się to najlepszym biznesem na początek. I to dzisiaj wszystko stoi puste, tylko porasta kurz. Tutaj widzę nawet przez okno. W tych ślaczkach da się odczytać datę. To są nieodpakowane jakieś pewnie kanapy, fotele, materace, które 16 grudnia 2022 roku. I to od tamtej pory nie zostało rozpakowane. Kolejny salon meblowy, tutaj jeszcze na tych meblach są ceny, można dostrzec ceny i są nawet pakiety, że całe 70-metrowe mieszkanie możemy umeblować za około 30 000 złotych. Sprzedają od razu całe takie pakiety mebli. Tutaj jest opuszczona klinika medyczna, gdzie też dla bogatych na wysokim standardzie. Takie fotele skórzane, eleganckie. I tu wszędzie są kamery, nie wiem czy one działają. Tutaj widać, że praktycznie wszystkie mieszkania są puste, nawet chyba nie zostały nigdy zasiedlone. Gołe ściany, o tam są meble gdzieś u góry na trzecim. Po parkingach widać, że nikt tu nie mieszka, nie ma nikogo. Część mieszkań jest normalnie pootwierana, można sobie wejść przez balkon. Są one puste, więc bez sensu jest włazić do wszystkich. Tylko zastanówmy się, czy coś takiego w ogóle może istnieć. Miasto dla 1 miliona mieszkańców, w którym nie ma stałych mieszkańców, a wszystkie mieszkania mają być pod wynajem. Tak więc tak to się skończyło. Oprócz 10 000 pracowników, którzy tutaj mieszkają, aby utrzymać to miejsce, aby ono się nie zawaliło po prostu, stałych mieszkańców jest może kilkuset raptem. Więc czy tego typu projekt, kiedy wynajmiemy te wszystkie mieszkania, te tysiące mieszkań, ma sens, skoro nie ma tutaj stałych mieszkańców, nie ma tutaj zakładów pracy, firm, korporacji, fabryk, gdzie ci ludzie mogliby pracować. Więc no naprawdę bardzo śmiałe przedsięwzięcie. Chyba nikt wcześniej przed Chińczykami czegoś takiego nie próbował stworzyć. Po prostu miasto pod wynajem. Patodeweloperzy, gdyby mieli takie możliwości, prawdopodobnie też zrobiliby u nas coś takiego
w Tatrach bądź nad polskim Bałtykiem. Jednak na szczęście polskie prawo raczej nigdy na coś takiego nie zezwoli. Tu chyba też nie zezwoliło, dlatego usypali sobie po prostu wyspę i na tej wyspie postawili miasto. Właśnie tutaj Chińczycy byli kuszeni możliwością wynajmu tych mieszkań, kiedy nie będą w nich mieszkać. Tropikalny raj, no czego chcieć więcej. Okazało się jednak, że ludzie nie chcą tutaj żyć. Prawie wszystko stoi puste. W tej chwili jest tutaj gotowych miejsc do życia dla 700 000 ludzi. Nie widzę w ogóle takiej opcji, żeby miasto tak potężne mogło istnieć jedynie dla ludzi, którzy będą wynajmować tutaj mieszkania na okres krótkoterminowy przez serwisy rezerwacyjne. No dla mnie zakrawa to po prostu na jakiś chiński absurd i megalomanię. No ale sprzedano tutaj część z tych mieszkań, ludzie potracili majątki życia, obiecywano im złote góry. No w Polsce w sumie też były podobne przekręty, apartamenty w Zakopanem i nad morzem, które przyniosły ludziom straty. Tutaj właśnie było dokładnie to samo, tylko na dużo większą skalę. To miasto wybudowała jedna z najpotężniejszych na świecie firm deweloperskich, Country Garden, która w tej chwili jest na skraju bankructwa. Wisi ludziom kupę pieniędzy, w Chinach odbywały się różne masowe protesty osób, które potraciły po prostu majątki życia, też zadłużyły się tutaj na te inwestycje. Czy prawdopodobnie nie był to z góry zaplanowany przekręt, zgubiła ich chciwość. Tu są jakieś chyba opuszczone baraki pracownicze, no ktoś musiał wybudować to miasto, więc gdzieś tych pierwszych ludzi musieli zakwaterować, zanim powstały jakieś tutaj bloki, budynki i być może to było właśnie to. Przypomina to miasteczko kontenerowe. W mieście było też muzeum ekologiczne, ale z tego co widzę jest totalnie opuszczone. Tutaj było jakieś laboratorium, jakieś akwaria, czynniki. No niestety jest zamknięte, wejście nie da, a szyby jeszcze nikt nie wybił. Teren pięknie utrzymany, ale samo muzeum i to laboratorium to widać, że już się wali. Pomimo, że niby mieszka tutaj niewiele osób, tak, wszystkie osiedla są zamknięte, są właśnie takie bramki, są czytniki tutaj elektroniczne kart, tak samo dla pieszych akurat tu jest wyłączony, ale tam, gdzie mieszkają ludzie, gdzie to działa, jest normalnie czytnik, musisz mieć kartę, bo nie wejdziesz i wszędzie stoi ochrona. Nie ma tu takiego łażenia po tym mieście, jakby nam się podobało. Jest salon masażu, może był, nie wiem czy to jest czynne. I jest dyskoteka z restauracją i to działa. Wiadomo, pracownicy muszą gdzieś odreagować, zabawić się, coś wypić. Na przykład kurze łapki można zjeść za 5. Koguta możemy sobie tak zjeść za 40 zł. A mięsiwo jest drogie. O, ryba, kurde, 100 zł ryba kosztuje. Żaba z piklami, 75 zł wyjdzie. To już przy dworcu autobusowym jest food court. Jest tutaj kilka restauracji, głównie chińskie, ale jest jedna indyjsko-malezyjska, typowy warung, gdzie nakładamy sobie jedzenie samemu i tutaj dobry obiad zjemy do 10 zł. Sum pieczony w sosie, ryż z warzyw okra i to kosztuje 10 zł niecałe, no w sumie 8,50 dokładnie. Można się poczuć dość dziwnie. No, ostatni raz pamiętam w COVID-zie, kiedy kazali siedzieć w domu te pierwsze dni, to tak wyglądały polskie miasta, a tutaj wygląda to tak cały czas. Jak wtedy czas się zatrzymał, tak już zostało. No, wszędzie są progi zwalniające, bo pewnie ktoś miał pomysł, żeby tu sobie na przykład podriftować po tych pustych ulicach. Nie poszalejemy tutaj za bardzo. Są tutaj przystanki autobusowe, no ale autobusów żadnych nie widać, że pewnie ich nawet nie ma, bo nie ma dla kogo. No miasto duchów, typowe miasto duchów. Że ta nazwa naprawdę pasuje tutaj, nie? To nie jest na wyrost tak wiele jakichś tam miejsc. Jest nazywanych właśnie jako Ghost Town.
Tutaj jest to w pełni zasłużona nazwa. A nawet gołębie za bardzo nie chcą zejść z drogi. Tak się przyzwyczaiły, że mogą sobie tu łazić gdzie chcą. Dobrze, że jeszcze tu chociaż fotoradarów nie poustawiali. Nawigacja w tym mieście się gubi, więc jak się ktoś nie zna na mapie, to będzie miał tutaj problem. Zobaczymy teraz szkołę międzynarodową. Też wybudowano tutaj olbrzymią, nowoczesną, luksusową szkołę. Oczywiście jest ona płatna. Budynek widać z daleka już i robi wrażenie. Dookoła wyspy biegnie ścieżka rowerowa wzdłuż morza. Wszystko jest naprawdę czyściutkie, luksusowe. Zieleń zadbana, ulice wysprzątane. Nie zobaczymy tu żadnego śmiecia. Co jakiś czas też jest budka ochroniarza. Pilnują tutaj, o, idzie sobie pies. Suka w ciąży, takie watachy psów, no nawet nie schodzą, bo po prostu uważają, że to wszystko jest ich. Także jak ktoś szuka szalonego życia nocnego, to nie tutaj. Można sobie kupić bardzo tani alkohol, właśnie spożyć go sobie tutaj albo w hotelu i zapewnić sobie rozrywkę samemu. Dyskotek tu też nie ma. Klubów z dziewczynami tańczącymi na rurach chyba też tutaj nie ma. Jak widać, cisza i spokój. No mnie się to akurat podoba i za kilka lat albo to wszystko szlak trafi i upadnie, albo stanie się tutaj masowa komercja. Za te pieniądze dostajemy warunki, o jakich można w innych krajach, nawet w tym kraju, w innych miastach tylko pomarzyć. Czy jest tutaj bezpiecznie? Myślę, że tak, bo nawet za bardzo nie ma tutaj komu napaść czy obrabować, bo tu nie ma ludzi. Jak już to miałbym się obawiać, to chyba tylko tych pijanych Hindusów, którzy tutaj widać nie mogą się nawierzyć tego alkoholu i piją niczym Polacy w Chorwacji. Jest godzina 20:30. Zobaczcie, to jest puste, jak by była 3 w nocy, a jest dopiero ledwo po 20. W ogóle wszędzie jest pustka. O 20:30 zamykają ostatni sklep bezcłowy, więc życie zamiera, bo już nie można kupić alkoholu. I to jest jedyne miejsce, gdzie życie nocne się toczy. Jest tu salon masażu, nie jest tanio i tutaj jest jedyna otwarta wieczorem knajpa chińska. W środku jest może 5 osób. To ta, którą wcześniej pokazywałem, serwuje żaby różne. Poza rejonami galerii i hotelu Marina, tak w zasadzie jest tutaj wszędzie ciemno. Nie ma oświetlenia, więc trzeba sobie na przykład wziąć latarkę. Z futurystycznej wieży przenosimy się do jedynego czynnego hotelu w mieście. Luksusowy kompleks nad morzem z basenami, parkiem wodnym oraz plażą ze złotym piaskiem z zewnątrz robi wielkie wrażenie. Ale zobaczymy, jak będzie w środku. Cena w porównaniu do podobnych standardów w Europie jest nieco śmieszna. Za pokój dwuosobowy na 2 noce ze śniadaniami i kolacjami płacimy aż 500 zł. To mniej niż za agroturystykę u polskiego górala.
Wszystko tutaj jest to wkomponowane w zieleń i samo wejście jest olbrzymie. Hotel ma połączenie z galerią handlową, tą właśnie strefą bezcłową, więc od razu sobie tam przejdziemy, nawet nie wychodząc z budynku. Jest tutaj kilka restauracji w stylu chińskim oczywiście i wygląda to bardzo ciekawie, a samo lobby jest olbrzymie. Na jedną dobę to szkoda by było brać po prostu tutaj noclegu, bo nawet by człowiek nie obejrzał tego, co ma on do zaoferowania. Jest fortepian, pewnie są jakieś koncerty, ale oczywiście ludzi nie ma. Jak widzicie, są to pojedyncze osoby. W zasadzie fajnie to pomyśleli, bo tu chyba wszystkie pokoje mają widok na morze, a z drugiej strony są po prostu korytarze. To jest dzielnica willowa. Budowano tutaj osiedle ekskluzywnych willi, jest to wszystko otoczone wodą, nie da się tam przejść, ale z tego co widać, to chyba tam nikt nie mieszka, nikogo tam zupełnie nie widać. Część widać balkonów jest pootwieranych, nie dało się tam wejść z drugiej strony, bo jest tam ochrona. Są tylko 2 wejścia na tą wyspę i są pilnowane. Tak oto wygląda pokój hotelowy. W tej cenie dostaliśmy 44-metrowy apartament ze wszelkimi wygodami. Przestronna łazienka z wanną i prysznicem oraz różnymi przyborami toaletowymi. W pokoju są 2 wielkie wygodne łóżka oraz miejsce do pracy. I w takich warunkach to można montować dla Was filmy. No i najlepsze, czyli widok na morze. Tu mamy piękny taras, na dole są baseny, oczywiście też tutaj do użytku, jak widać nikt z nich nie korzysta, nie ma nikogo. Siłownie, sauny, no nie jak to się nazywa fachowo, pole do ślubów, udzielają tutaj ślubów plenerowych, no i prywatna hotelowa plaża nad samym morzem. Tutaj jest jeszcze przystań dla łodzi, katamaran i tak dalej, a z tej strony jest właśnie wschód, tak więc tutaj prosto z okna będzie widać wschód słońca. W cenie hotelu mamy również bezpłatny wstęp do parku wodnego, dostajemy odpowiednie opaski i możemy korzystać właśnie z tych basenów przy galerii handlowej. Jest naprawdę klimat taki, że Malediwy mogą się schować. Jest tutaj może kilkanaście osób na całym tym kompleksie, więc i tak jest zajebiście. Nie trzeba iść rano z parawanem o 5, żeby zająć sobie miejsce, bo po prostu nie ma tutaj nikogo. Więc wybieramy sobie dowolny kawałek, dowolny leżak, dowolną wiatę parasolową. Jedyny haczyk to zakaz spożywania alkoholu, ale to akurat dobrze, bo nie robi się dzięki temu obora. I coś, co mi się tutaj bardzo podoba, w odróżnieniu od Filipin, Tajlandii, Indii, na plaży nie ma żadnych natarczywych sprzedawców, znaczy w ogóle nie ma żadnych, więc nikt tutaj nie łazi, nie sprzedaje muszel, pereł, piwa, kukurydzy i tak dalej. Jest święty spokój, na pewno nikt nie przyjdzie Was zaczepiać. Chińczyk za bardzo wody nie lubi, no Hindus też, oni nie umieją pływać, więc boją się też słońca, więc w dzień oni nie wyjdą w ogóle. Siedzą gdzieś poukrywani w pokojach albo w cieniu, dopiero wyłaniają się pod wieczór. Wtedy możemy ich tutaj zobaczyć, a tak cały basen dla nas. Z basenu mamy od razu widok na morze, a więc tutaj palmy, plaża, piasek. Zawsze w jakichś takich kurortach, czy nawet drogich hotelach jest ta obawa, że jak zostawimy sobie telefon czy kamerę gdzieś na leżaku, no to zaraz jej nie będzie. Nawet w 5-gwiazdkowych hotelach się kradzieże zdarzają. No tutaj w sumie ciężko by było coś ukraść, bo jest tyle ochrony. W parku wodnym znajduje się też sporo atrakcji dla najmłodszych. Do dyspozycji mamy wodne place zabaw, labirynt czy tor przeszkód. Również starsi znajdą tutaj chwilę rozrywki dla siebie. Symbolem tego miejsca jest właśnie taki pomnik schodów donikąd. Czy nie przypomina Wam coś ten pomnik? W Polsce mamy bardzo podobny, tylko w kolorze czarnym. Stoi na placu Piłsudskiego w Warszawie, tak zwane schody donikąd Kaczyńskiego. W odróżnieniu od naszych polskich schodów, tych nikt nie pilnuje i możemy sobie na nie wejść i nie dostaniemy za to żadnego mandatu. Jeżeli marzycie o zorganizowaniu wesela w takich oto okolicznościach z widokiem na morze, jak najbardziej jest to tutaj możliwe. Tutaj miała być sala chyba taka na wynajem, na prywatne jakieś imprezy. Obrotowy stół, który kochają Chińczycy. Tu można sobie wtedy konkretną potrawę przesunąć do siebie. Spójrzcie na ten żyrandol. To jest warte kupę kasy. Do tego kanapy, telewizory, wszystko na wysoki połysk. I w takim miejscu to się można poczuć jak jakiś chiński boss. W hotelu mamy w cenie rowery, czy rowery. Są rowery wieloosobowe. 2- i 4-osobowe. W porywach tam chyba 8 osób na nich jeździło, z tego co było widać. Powiem tak, ten rower to nie jest przyjemność, tylko to jest kara. To jest kara, żeby na czymś takim jechać.
To jest rozmiar azjatycki. Na dobrą sprawę, jakbym wyciął sobie tu dziurę w tym dachu, to bym dopiero mógł się wyprostować. A tak kolanami prawie uderzam w brodę i dostanę w ogóle tu zaraz garba. Są dwie kierownice. Jak jechać można na dwóch kierownicach? Każdy sobie skręca w swoją stronę. Wiadomo jak to jest w życiu. Baba w lewo, chłop w prawo, nie? Są na szczęście tu ścieżki rowerowe. A w sumie ścieżki nie są potrzebne, bo tu nie jeżdżą praktycznie samochody, więc rower jest bardzo niestabilny. Tu nie ma też górek, ale gdyby były, to pewnie by się rozpadł przy pierwszym lepszym zjeździe. W godzinę spokojnie można tym rowerem całe miasto objechać dookoła. Widzicie, po rondzie się jeździ. W prawo, gdzie jedziesz? Tam jest checkpoint. Po rondzie się jedzie, nie ma zupełnie nikogo, można jechać pod prąd. Myślę, że jazdy na tym rowerze dłużej niż godzinę nikt normalny nie będzie w stanie wytrzymać. No chyba, że Chińczyk. I teraz myk, jedziemy przez opuszczoną galerię handlową. Nigdzie więcej nie ma takich atrakcji, tylko tutaj. Pomykamy sobie rowerem podwójnym rowerem, nawet nie to, że pojedynczym, podwójnym rowerem przez opuszczoną galerię. Na bogatości. Są tutaj sklepy bezsłowe. Niestety nie mogę wam pokazać jak to wygląda w środku, bo jest zakaz filmowania, fotografowania, a pracowników jest tylu, że cały czas chodzą, pilnują i no nie da rady, nie? Ale sama procedura jest bardzo ciekawa. Trzeba mieć paszport. Bez paszportu nic tutaj nie kupimy. Mało tego, zapisują, gdzie ja będę ten alkohol spożywał. Mówię, że ja nie wiem, nie? Bo ja może go spożyję w parku albo na plaży, nie? Musiałem podać nazwę hotelu, gdzie ja to będę pił. Jeszcze szkoda, że nie pytają, z kim to będę pił i o której. Jak ktoś tu jest bezdomnym, to chyba nie wiem, nie sprzedadzą tego alkoholu czy co, no, ale nikt nie weryfikuje, gdzie ja mieszkam, więc w sumie możemy podać cokolwiek i będzie ok, nie? Zaczyna się weekend i tu się nie rozdrabniają jak w Polsce, że tam się kupuje no jedną zgrzewkę czy jakiś tam kartonik, 6-pak, no nawet 12-pak niektórzy kupują. Tutaj zaczyna się oryginalne chlanie i przypominam, że są to ludzie, którzy nie powinni pić, bo im tego wiara zabrania. Patrzcie, 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 co tam się wyrabia. Jak walą, nie? I woda, i browary. Tutaj to samo. A to nie jest koniec, bo do zachodu słońca jeszcze godzina, to się dopiero zaczyna. Tutaj sobie kupują, to wszystko jest browar, zgrzewki browaru, tylko są pakowane w reklamówki, żeby nie gorszyło to po prostu ludzi, ale i tak to zaraz każdy otworzy i będzie chlał, nie? Bo tu wszyscy chleją i to bezpośrednio w galerii. Czy tutaj co oni sobie pokupili? Jest piątek, zaczyna się weekend i ja pitole, nie? To już gościu nie może zejść po schodach. Tutaj chleją normalnie na szklany wódę. O, to mi się podoba. Tam też sobie walą, nie? Tu proszę, każdy z torebką piwa. Kurde, to są czasy, to mi się podoba. Kupiłem sobie karton piwa Cingao. Tutaj piwo jest naprawdę trudno kupić, trzeba podawać paszport, gdzie się mieszka i inne takie pierdoły, ale myślę, że piwo będzie dobre. Jeszcze mam w plecaku jakiś lokalny alkohol azjatycki, jakieś sake imbirowe, więc popróbujemy. Ci z Bangladeszu to mają mocne głowy. Zgrzewa piwa i litrę whisky na dwóch. Naprawdę szacun, a ponoć muzułmanie nie piją. No ale no co, Allah nie widzi, więc można. No i zobaczcie, jest godzina 20. Basen jest pusty, bar jest pusty, restauracja jest pusta, nie ma tutaj nikogo. Ale powiem wam, że takie małe piwo to jest gówno nie robota. Ledwo człowiek zaczął pić, a już go nie ma. Ostatni raz kupuję taką puszeczkę. Jednak 660 ml to jest idealny rozmiar na piwo. I tak powinno mieć każde, a to nie wiem, to chyba dla dzieci jest do szkoły, żeby im dać. W restauracji jest pusto, nie ma tutaj zupełnie nikogo, a jest ona przygotowana na jakieś, nie wiem, 500 osób. No i wjechała kolacja i powiem, że jestem pod wrażeniem. 2 rodzaje ryb i zrobili bez cebuli, tak jak chciałem.
W nocy dopiero widać po zapalonych światłach, ile może być gości w hotelu. No i zajętość pokoi jest na pewno mniej niż 10%. Okazało się, że jednak życie nocne tutaj jest. Jedyny bar plażowy, no i tutaj jest tłum. Jak na warunki tego miasta, to jest to naprawdę tłum. Głównie są faceci pochodzenia hinduskiego, ale kilka Chinek chyba też się tu znajduje. Piją sobie tu różne alkohole. Okazało się, że jednak w barze alkoholu nie ma. A te takie świecące beczki, które widzicie, puncz taki bezalkoholowy, kosztuje to jakieś 40 zł taka beczka, no i siedzi się i pije bezalkoholowo. Ci ludzie tutaj, którzy piją, przynieśli sobie ze sklepu państwowego alkohol i w tym miejscu można go legalnie spożywać bez obaw, że dostaniemy 500 mandatu. Aczkolwiek nie dziwię się, że w tym barze nie ma jakichś strasznych tłumów, no bo skoro nie ma alkoholu, no to jak? Jak się bawią Chińczyki na zakończenie chińskiego Nowego Roku, czy na zakończenie obchodów, które trwają kilka tygodni. Na nocne szaleństwa nocy letniej raczej nie ma co liczyć w tym miejscu, więc trzeba powoli udawać się na spoczynek. Jeszcze tylko jedno piwo ryżowe po ciężkim dniu i można zapadać w głęboki sen. Ranek wita nas srogą ulewą, co jest normalne w tej strefie klimatycznej. Już po godzinie nie ma po niej żadnego śladu. Czas więc sprawdzić, co hotel zaserwuje na śniadanie, a wybór jest przeogromny. I żeby wszystkiego spróbować, trzeba tutaj spędzić co najmniej kilka dni. Do wyboru mamy w formie szwedzkiego stołu różne warianty kuchni azjatyckiej, od chińskiej poprzez koreańską, indyjską, tajską, na malajskiej kończąc. Dla osób, które boją się wyrazistych smaków, jest też oczywiście kuchnia zachodnia w postaci tostów angielskich, parówek i jajecznicy. Nie zabrakło również włoskiego spaghetti. Do tego na deser mnóstwo owoców oraz ciasteczek, z których każde wygląda inaczej, ale wszystkie smakują tak samo. Kurczak w curry, wołowina w sosie z kurkumy, z warzywami. Tutaj widzę jest mango, pomidory, cebula. Tutaj mamy rybę w sosie cytrynowym. Z kuchni tajskiej mamy pad thaja, z kuchni europejskiej makaron po włosku. Chińczycy na śniadanie lubią też kleik ryżowy. Mi to nie smakuje, bo to smakuje jak jakaś taka papka dla dzieci albo bezzębnych starców, no ale co kto lubi. I do tego mamy dodatki, imbir, jakieś mięso, orzeszki i piklowane owoce czy warzywa, nie wiem co to jest nawet. Tutaj dzisiaj mamy dostępny kurczak pieczony. Wczoraj była kaczka po pekińsku. I kapusta w sosie ostrygowym. Indyjskie zupy dal, czyli tradycyjne danie indyjskie, zupa z soczewicy. Oczywiście każda może być inna. Taka solidna, treściwa zupa z mocną wkładką warzywną. Oczywiście nie ma tutaj nigdy mięsa. I kolejna zupa curry z warzywami. Czyli tutaj też może się znajdować już wszystko. Widzicie, są spore kawałki warzyw. Kurczak w sosie korma, czyli takim kokosowym. Tutaj wołowina w sosie curry. I jak ona sobie tak poleży przez kilka godzin w takim sosie, to jest bardzo mięciutka i smakuje to zupełnie inaczej. Nudle smażone na oleju sojowym z warzywami, dzięki czemu mamy taki mocno wschodnio-azjatycki smak. No i mamy tu jeszcze też do wyboru kilka rodzajów ryżu. Ryż kokosowy, ryż smażony, ryż curry, ostry sos, którym możemy sobie ten ryż polać. No i do tego, żeby zniwelować później ostrość tego chili, mamy ogórek i orzeszki ziemne. Do fasolki oczywiście kiełbaski i kurczak. I to wszystko jest na śniadanie, tak więc to jest dopiero śniadanie. Sekcja deserów. Mamy tutaj na słodko gofry. Do tego różne dżemy. Sekcja śniadaniowa nie mogłaby się obyć bez płatków, tak więc mamy różne rodzaje płatków. Sekcja sałatkowa, możemy tutaj skomponować swoją własną sałatkę ze składników dostępnych, czyli różnego rodzaju kapusty, sałaty, ogórki, oliwki, pomidory i sosy.
Jest też wędlina, ale raczej po wędlinie w Azji nie spodziewajcie się za wiele. Jest ona bardzo podła, podle wygląda i podle smakuje ponoć. Ale to wszystko jest pięknie przybrane winogronem, truskawkami. Są też sery. Oni też nie mają za bardzo serów, więc to jest raczej import gdzieś z Europy. No i sekcja deserowa, owoce. Jabłko uchodzi tu za owoc premium, tak jak gdzieś u nas mango, winogron, pomarańcze. No się akurat dużo wyjedli, bo późno dziś wstałem. Dziś mamy melony, dragon fruit, pieczony banan i pudding chlebowy. To coś na zasadzie takiej tarty. Oni lubią tego typu deser. To jest takie bardzo klejące, no mnie to tam nie smakuje. I różnego rodzaju tutaj ciasteczka, bułeczki, donuty. No i sam chleb też jest raczej powiedzmy rarytasem wielkim w Azji, bo tutaj chleba tak na co dzień nie kupimy, zwłaszcza takiego nietostowego, więc to się rzadko zdarza. I do chleba różne dodatki też, dżemy, masło, kaja. To jest taki krem kokosowy, polecam spróbować koniecznie, jest bardzo dobry. Możemy przygotować sobie zupę chińską. Mamy tutaj różne dostępne składniki. Czasem mamy do wyboru nawet kilkadziesiąt różnych składników i to wszystko wrzucamy do takiego koszyczka. Tu jest wrząca woda. Czekamy kilka minut, aż nam się to zaparzy. Jak już warzywa się ugotują, przekładamy sobie do miseczki i teraz zalewamy zupą. Dostępne mamy różne zupy. To jest akurat zupa ostra i w ten sposób zupę mamy gotową. I możemy sobie taką zupę skomponować na bardzo wielu stoiskach, na street foodzie czy w restauracjach. Super opcja. Brakuje mi właśnie czegoś takiego w Polsce. Możemy sobie dodać takie składniki, jakie lubimy. Miejsce to jest naprawdę niesamowite i jedyne w swoim rodzaju. Wszelkie miejsca pokazane w tym filmie zostały odwiedzone zgodnie z zasadami urbexu, czyli każdy przedmiot pozostał na swoim miejscu. Wyjątek zrobiłem tylko dla kilku zakurzonych butelek alkoholu, w trosce o to, aby nie wpadły one w ręce pracowników najemnych z Bangladeszu, gdyż spożycie przez nich tego zacnego trunku miałoby srogie konsekwencje w postaci wieczności spędzonej w muzułmańskim piekle. Na koniec możesz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu oraz podesłać ten film swoim znajomym. Dziękuję również wszystkim patronom za wsparcie kanału i docenienie mojej pracy. Dzięki Wam mogą powstawać filmy właśnie takie jak ten. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!